W Polsce otyłość dotyka 28% społeczeństwa. Może pomyśleliście o Stanach Zjednoczonych, tam problem dotyczy 42% populacji. Ale dziś zabierzemy was w podróż do miejsca, gdzie aż 70% mieszkańców cierpi na otyłość. Odkryjemy również, że jest to najmilszy kraj, jaki odwiedziłem. Ten odcinek się kończy, kiedy spotkamy Gbura. Poznamy unikalną kulturę tego regionu i przyjrzymy się lokalnej kuchni. A to smakowało jak kupa. Jednocześnie odwiedzimy zjawiskowe zakątki tej wyspy. To zaczynamy naszą podróż i to będzie najdłuższa chyba moja podróż w jakieś miejsce. Jedna z dłuższych, bo będzie to trwało około 34 godziny. Ponieważ z Polski musiałem dotrzeć do Dochy, z Dochy lecimy do Auckland i z Auckland do naszego celu, czyli Samoa. Siema, cześć. Siema. Cześć. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, jestem popularny. Problemy pojawiły się już na starcie. Do wjazdu do Nowej Zelandii potrzebna jest NZ, a mój wniosek wciąż oczekiwał na rozpatrzenie, więc tak naprawdę nie wiedziałem, czy nie zatrzymają mnie tam na lotnisku i nie polecę dalej. Ale najpierw czeka nas podróż do Doha, więc... Idziemy na samolot. Lotnisko w Doha to jest jedna z piękniejszych rzeczy. W ogóle też wygrywa wielkie światowe konkursy na najlepsze lotniska, bla 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 bla. Już w paru takich byliśmy. Do czego zmierzam, że jest naprawdę gigantyczne, jest bardzo ładne. Udało się, przeszliśmy, proszę Państwa. Jesteśmy, proszę Państwa, udało się. Ale stresu nie koniec, jeszcze Nowa Zelandia. 15 godzin teraz. Czas start. Jesteśmy w Nowej Zelandii, wylądowaliśmy. Żeby być w Nowej Zelandii, potrzebujemy mieć albo wizę tranzytową. Wiza tranzytowa się wyrabia 72 godziny, mojemu ziomelowi się wyrobiła w 10, ja już czekałem 20, teraz już będzie 30 godzin. Jesteśmy na telefonie i sprawdzamy, proszę Państwa, czy będziemy mieli przypał, czy nie będziemy mieli przypału. Nie przyjęli mi pierwszego zlecenia, zobaczmy drugi. Nie. I drugi też nie został przyjęty, bo niby nie skończyłem płacić. Ja nie wiem, już naprawdę czasami czuję, że mam takiego pecha. Lot za parę godzin, walizka nie wiadomo gdzie jest. Aha, dobra. To jest co innego. Dobra. Please do not attempt to travel to New Zealand until we approve your NZETA. No i teraz przyjdzie nam zapłacić za to. Nie wiadomo jaką cenę, no. Bilety w jedną stronę kosztują 8000. Podróżowanie może być naprawdę przyjemne, jest zajebiste, jest przepiękne. Ale czasami sobie sam dla siebie krzywdzę się w ten sposób i dochodzi do tego stres. Nie uważam, żebym się cieszył bardzo z takich sytuacji. Jestem tak zestresowany, że muszę się napić mleka, nie? W ogóle jestem czysty, proszę Państwa. Zostały nam już ostatnie 4 godziny lotu, 4 godziny podróży i kończymy w ten sposób naszą 33-godzinną podróż do miejsca docelowego, jakim jest Samoa. To jest państwo. Samoa. Samobe. Podczas moich podróży rzadko mam dokładnie ustalony plan. Nie wiedziałem, czy najpierw odwiedzimy Fidżi, Wyspy Salomona. Mimo to... Ja musiałem wydać 1000 zł za bilet, fejkowy bilet, że będę wracał, po prostu, że mam jakiś powrotny bilet. Ta podróż zostanie zapamiętana jako jedna z najgorszych, nie? Jeszcze było, pamiętam podróż, gdzie siedziałem na lotnisku w Emiratach, w Dubaju, no ale ta jest jedna z gorszych, nie? Samoa to niezależne państwo położone w oceanie, składające się z grupy 14 wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym. Archipelag dzieli się na dwie części. Niepodległe Samoa oraz Samoa amerykańskie, które jest terytorium zależnym od Stanów Zjednoczonych. My lecimy na wyspę Upolu, która należy do Samoa. W niej znajduje się aż 70% ludności tego kraju. Wylądowaliśmy, możecie zwrócić uwagę na właśnie kwiatki, które mają te panie we włosach, które to pięknie wyglądają, oraz w sumie możecie też zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście waga się zgadza. Nikt się mnie nawet o ten bilet powrotny nie zapytał. Karta SIM do telefonu na 10 giga kosztowała $20 ichniejszych, to jest około tyle, to się równa, że to wcale nie jest dużo. Tam widzimy Jezu, ufam Tobie. To oznacza mniej więcej tyle, że mam tutaj bardzo chrześcijański kraj. Na lotnisku kupiliśmy sobie za butelkę wody i za loda, bo jest tak gorąco. Zapłaciliśmy 13 ichniejszych dolarów. Ale zanim przejdziemy do Samoa, czas na partnera dzisiejszego odcinka. A proszę Państwa, ja jeszcze nie jadłem dzisiaj śniadanka. A na śniadanko wpadają płateczki Lubella. Proszę zobaczyć, jaki przystojniak tutaj jest. Specjalnie były przewożone właśnie na ten moment.
Dobrze, proszę Państwa, najpierw mleko, później płatki. Tylko najsilniejsze płatki przetrwałyby taką podróż. A ja, proszę Państwa, przypominam Wam o konkursie, który trwa do 27 października. Jedyne co musicie zrobić, to wejść na fangenerator.pl i zaprojektować swoje opakowanie. Wygeneruj swojego awatara i przerabiaj projekt tak, żeby być zadowolonym ze swojego opakowania. Jeżeli uda Ci się wygrać, to dostaniesz roczny zapas płatków właśnie z Twoim projektem, z Twoją podobizną. Dodatkowo, oprócz zapasu płatków, możecie też wygrać konsolę PlayStation 5. Ale dobre, pysia. Okazało się, że Bratosiewicz, do którego dołączymy w podróży po oceanii, ma opóźniony lot. A gdzie jesteś? W Nowej Zelandii. Proponuję, żebyś wziął sobie po prostu kolejarni hotel na jedno. No wiem. I tyle, no. Ej, w ogóle, słuchaj, no nie, no ja se tam dam radę, nie? Ale a czy ty możesz wyjść w ogóle w Auckland, czy nie? Czy ty musisz... To jest absurdalne, bo ta NZ się okazało, że ja ją wziąłem na tranzyt, ale oni powiedzieli, że mogę normalnie wychodzić. Ja już nie mówię o tym, że nikt nic ani razu nie sprawdził na tranzycie ani nic, nie? Żeby zaoszczędzić, stwierdziłem, że do Api, stolicy Samoa, pojedziemy autobusem. Autobus powinien być około pierwszej, czyli za 35 minut, wychillujemy się. Ale po 5 minutach czekania przypomniałem sobie, że mama DHD i w sumie mnie stać, haha, więc... Nie wytrzymam tutaj pół godziny, nie wytrzymam tutaj nie wiedząc, czy on na pewno przyjedzie, także chyba wezmę jednak sobie taksówkę, proszę Państwa. Dobra, przychodzę, może mnie nie potrąci. Ale okazało się, że akurat przyjeżdżał autobus. Oh really? Okej. Jednak, proszę Państwa, udało nam się wziąć autobus, bo się spóźnił poprzedni pół godziny i nie musiałem czekać. Good love was hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow. Mój autobus odjechał, a nasz hotel jest dosłownie tam. Także, proszę Państwa, zakładamy plecaki, rozkładamy się, idziemy wypożyczyć furę i co, kupy są białe, psy jedzą kości. Ej, to jest mega pięknie i słuchajcie, muszę to powiedzieć od razu. Ludzie tu są wychillowani, nie? Oh, thank you very much. Thank you very much for water. This is only reservation. Maybe if there is a problem we can cancel it and I will just buy a room normally. And how much is for like car rental, like let's say around plus minus per one day? Roughly Small car. 160, 160 New Samoa dollars. tala, yeah. How to call it? Cała? Tala. Tala. 160 tala, okej. No jak widzicie, miejsce nie jest jakoś nie wiadomo jak dobre, to jest taki dining area, widzimy, że są jakieś plamy, że są przebarwione jakieś fotele i tak dalej, ale jest czysto. Ta miejscówka była jedna z, powiedzmy, z tańszych, najlepsza z najtańszych i kosztowała nas 150 tych tala, także za jedną noc, także to jest całkiem sporo, w ten sposób, że jednak nie jest wcale tak taniutko, na pewno jest fajnie. Po Samoa zamierzaliśmy poruszać się samochodem, więc czas go wypożyczyć. Hello, sir. Ooh, air condition. Yes, air condition. This is what we need, air condition. It also depends on the price, but just to go around the island. Thank you very much, bye bye. Fajnie się dogadaliśmy, w ogóle naprawdę pracuję pierwszy miesiąc, ale też właśnie pracowałem troszeczkę w branży samochodowej. To może być ciężkie dla niego, także byliśmy dla niego bardzo milutcy. Fajnie się dogadaliśmy. Słuchajcie, w ogóle wam powiem, że słyszałem opinię, że to jedzenie tutaj wcale nie jest takie dobre. Jest drożej niż w Polsce, chciałem powiedzieć. Za samochód myślę, że byśmy w Polsce zapłacili podobnie, ale tutaj jak widzę ceny jedzenia, to wcale nie jest tak tanio. Ciekawe są te tacosy, jakby z banana. I dobra, są dobre. I sos jest też dobry. Okej. Dobra. Bardzo dobra. Ej, bardzo dobra. Jedyne co, no to troszeczkę drogie, droższe niż w Polsce, ale nie ma problemu. Pyszne. Jemy i idziemy dalej robić questy. Chyba 74 mniejsze za przystawkę, jedzenie i kole. Jestem najedzony, pewnie można wziąć pod uwagę to, że jestem ogrem i jem bardzo dużo. Wy byście pewnie byli troszeczkę bardziej najedzeni. Dobre jedzenie. Ogólnie no troszeczkę jest ono drogie, ale no biorąc pod uwagę, prawda, miejsce, w którym jesteśmy, wyspy przepiękne, Samoa, moim zdaniem nie jest źle. Bo tak naprawdę najgorsze to jest tutaj przyjechać po prostu. Najgorsze to jest tutaj przyjechać, przylecieć znaczy się. To kosztuje gigantycznie dużo siana. A tak wygląda nasz pokój tylko na dzisiejszą noc. To jest to, czego się spodziewałem.
Nieduży pokoik, bardzo schludny, czysty, kibelek, air condition, czyli wszystko, czego trzeba. Ale też nie ukrywam, jestem lekko zmęczony. Ten cały trip 35 godzin trochę mnie docisnął, ale jest taka złota zasada, żeby nie iść spać, nie kłaść się, bo będziemy mieli, proszę Państwa, jetlaga, złapie nas. Jeżeli tylko to możliwe, postarać się wytrwać jak najdłużej, po prostu pójść spać w miarę o normalnej godzinie, nie? Więc, żeby nie zamulać w hotelu, Idziemy sobie na spacer, zdobyć punkt widokowy. Tutaj musiał się jakiś pożar wydarzyć. W ogóle tutaj każda fura jest w jakiś sposób odpicowana. Możecie sobie zobaczyć, jakie mają felgi fury. Dodatkowo też często są jakieś, wiesz, albo mega obniżone, albo właśnie przesadnie podwyższone. Podobie sobie w nosie, o tak o. Jaki jest to vibe? Trochę w krajach niektórych azjatyckich tak jest. Jakieś takie, nie wiem, Filipiny. A my się będziemy wybierali tam w ogóle, proszę Państwa. Mniej więcej gdzieś tam. Obejdziemy sobie tą trasę, zobaczymy, co się tutaj kryje. O, dobrze, proszę Państwa. Kupimy czapkę, żebym nie musiał chodzić z czymś takim. Patrzcie, zmiana outfitu, czapeczka, proszę, jaka ładna. Hello! Hello! Fajnie, szkoła. To też jest fajne, że oni tutaj mają takie budynki, które nie mają ścian, żeby trochę się chłodziło, w sensie, rozumiecie, że jest przewiew. Bye! Ciekawe jest to, że mamy też wyspy Salomona, amerykańskie. Można zrobić sobie taki myk, jak będziecie chcieli spędzać Sylwestra 2 razy, to obchodzicie go najpierw na Samoa tutaj, później lecicie na Samoa amerykańskie. I na Samoa amerykańskie przejeżdżacie przez tą właśnie linię zmiany czasu, no i wtedy macie 2 razy Sylwestra. Mamy piękne widoki, proszę Państwa. Naprawdę to wygląda niesamowicie ładnie. Budynki i miejsca należą do tutaj pewnie bogatszych ludzi, ale ten na przykład wydaje mi się, że w ogóle jest posiadłością jakiejś UN-ki. Tak było napisane, ale jakiś zbieg okoliczności i to tutaj UN znaczy coś innego aniżeli United Nations. Tutaj mamy, proszę Państwa, 11 dystryktów, malutkie regiony. Kiedyś to było, które rodziny, które rody zamieszkiwały, a teraz to się po prostu dzieli na takie jakby właśnie state'y. Tam w ogóle są kokosy i musimy spróbować 2 rzeczy tutaj, jak jesteśmy na Samoa. Po pierwsze, po prostu wodę z kokosa, która jest mega zdrowa, a 2, mają takie super danie, że w kokosie gotują rybę. Jestem ciekaw, jak takie coś właśnie wchodzi. Dlatego, proszę Państwa, trzeba to przetestować. Ja ale ten plecak jest ciężki, Wziąłem po raz pierwszy ze sobą na wyprawę plecak sprzętowy, mając nawet mój bagaż rejestrowany, plecak, który ma dużo więcej litrów, to powinienem go wziąć niż ten. Się nie nadaje w góry. Czuję się przepotężnie słaby. W ogóle się tak słabo czuję, że myślałem parę razy, czy by nie zawrócić w ogóle, a my jesteśmy na razie godzinę w trasie. no i po tej godzinie w trasie zorientowałem się, że nie mam jak iść dalej. Jest pokazane, że niby jest trasa tutaj. No nie, to jest dużo dłuższa droga. Naprawdę? To mnie oszukali. Nie widziałem tutaj drogi. Kończyła mi się tutaj droga właśnie. Na mapie wyglądało to w taki sposób. Ale no, babka mówiła, że da się to przejść, a fajne rzeczy są tam, kurde, jeszcze. Hello. Bunnies? A, dog puppies? No. Ten samochód, co szukał piesków, mi powiedział, że da się przejść tamtędy, że tam jest jakieś przejście, obok bramki trzeba przejść, coś tam, bla 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 i że się niby da przejść, aczkolwiek no ja wolałem też nie ryzykować, też to powiedzieli, że już jest późno i za 50 minut już będzie ciemno, czasami trzeba odpuścić. Naprawdę piękny widok i wiedząc, że tam dalej, idąc w ten ocean, nie ma nic, naprawdę. Tutaj te wyspy są tak mocno od siebie oddalone. Robi to wrażenie, nie? Jesteśmy naprawdę odizolowani, proszę Państwa. Po godzinie schodzenia zapadł zmierzch. Doszliśmy do głównej ulicy, także nic nam nie grozi. Oczywiście nic nam nie groziło od samego początku, ale jesteśmy. Fajnie zobaczyć sobie, jak właśnie żyją ludzie tak na troszeczkę obrzeżach. Minęliśmy kilka domków, ludzie chillują, grill z rodziną. To jest to, że często właśnie w tych miejscach ludzie są bardzo socjalni właśnie ze swoimi najbliższymi. To jest coś, co mi się wydaje, że możemy brać przykład, brać lekcję. Nie będę mówił, że nie dostałem cię w kość, jak dostałem cię w kość. Dostałem cię w kość. Więc czas na zasłużony odpoczynek.
Obudziliśmy się, pierwsze noce na jetlagu zawsze takie są, że coś jest nie tak. Zwarci, gotowi, wyruszamy! Kolejny dzień, kolejna przygoda, chodźmy! Idziemy odebrać furę. Dobrze, proszę Państwa, odbieramy teraz furę i właśnie tutaj rozmawiam sobie z ziomalem i on mi podpowie, gdzie można zjeść właśnie rybę w kokosie. I would really love to try this local, it looks amazing. I know just the spot to get it. Thank you, thank you. No worries. One follower more. I think maybe you're the first Samoan. I'll get. Hey, hopefully I'll watch it though. I like it when tourists come to our country and just portray the to everyone. But it's hard to say bad things because it's this country is really nice. Nice. Everybody is smiling. Everybody is happy, you know. Yes. From place where I am, like you know, everybody's in Sometimes, rush, you yeah. know. Okay. So this is the baby, yes? Yes, this is you. Okay. Thank you very much. Thank you, Jacob. We'll see you when you come back. I will give you my opinion about the food. Okay. Or you will see it on the I'll YouTube watch it, video. I'll watch it. Yes. Co? Jajco. Widzowie, jajco. Ostatnio ktoś się zdenerwował. Jakiś nowy winc. Czemu ty tak brzydko mówisz do nas? A ja czasami wam lubię powiedzieć, nie? Gamonie. Gamonie. Bo mięsek cię lubi ten dzieciak. Może ja potrzebuję za gorąco, nie? Matko Boska. Jak zapewne zauważyliście, od wczoraj za mną chodzi ta ryba w kokosie. Postanowiłem więc spróbować jej w restauracji polecanej przez ziomala z wypożyczalni. I already know what I want. Okay. This one. Oka Yes. fajsu. Przyszła oka za 15 tala. I to jest rybka jakaś taka surowa. Jest też banan. Spróbujemy. Zobaczymy. Surowa rybka. A jak jem tą rybę, dziś bądź wczoraj złowiona. Przepyszna. Ja p***ole. Ten kto mówił, że tu nie ma dobrego żarcia, to jest jakiś p***nięty. I banan. Ja. Ostre, ale dobre. Jezus. Wow. Wow, it's so good, it's so delicious. Wow! Czuję na pewno tutaj, proszę Państwa, ginger. Wydaje mi się, że jestem osobą, która mogłaby zrezygnować z mięsa, ale z ryby mogłoby być ciężko. I banan, który smakuje jak ziemniak, banan pełniący rolę ziemniaka. W ogóle nie jest słodki, nie? Odnośnie tego, że są otyli. Pewnie zauważyliście to i nie chciałbym, żeby zostało to źle odebrane. Musimy zrozumieć, że to nie jest taki, powiedzmy, grubas ze Stanów. Dobra, mam wszystkich tam, nie wiem, body positive ludzi ważą dużo, ale załóżmy w Stanach mi się wydaje, że na przykład ludzie są całkowicie zalani tłuszczem, a tutaj widzimy, że oni mają grube łydy. Na pewno nie można powiedzieć, że nie ma tutaj otyłości, ale ciężcy. Idzie też za tym po prostu siła. Bardzo dużo mięśni w sobie mają, trenują bardzo dużo sportów, dzieci są aktywne, nie? Co ciekawe, badania genetyczne wykazały, że około 25-30% Samoańczyków posiada wariant genu, który zwiększa ryzyko otyłości. Ten gen był prawdopodobnie wykorzystywany w przeszłości podczas długich podróży morskich i okresów niedoboru żywności. Obecnie przyczynia się do efektywniejszego magazynowania tłuszczu w ciele. Także, żeby nikt tutaj, żaden Samoańczyk, który to ogląda, żeby nie poczuł się urażony, nie? Uważam, że jesteście zajebiści. A to, co właśnie teraz jecie, co mi podaliście, mój beret, nie? A teraz czas na drugie danie. Mamy dwie gigantyczne ryby. No dobra, gigantyczne to dużo powiedziane, ale dwie i 3 banany. Cena 30 tala. Jak ostatnio jadłem węża, to zjadłem węża ze skórą, bo pomyślałem, że nie chcę wyjść na cicho. Okazało, że się je bez skóry. Dobra, uciekać, muchy. Zobaczmy, jak to sma... Okej. Odchodzi pięknie rybka. Daj. Jest okej. Ale powiem szczerze, że ta oka wydaje mi się, że była dobra, ale teraz czas na zupę, bo to ta zupa z kokosa, ten krem z kokosa. Coś chrupkiego tutaj nawet wleciało. Dobre. Ale oka była lepsza, będę jadł oka tylko gdzie się da, nie? Ej, co to jest w brzuchu ryby? Możecie mi sprawdzić, chłopaki? Kamil? Czy to jest jego... Co to jest? Czy to jest jego... Co to jest? To wygląda jak... Nie wiem, smakuje trochę jak ziemniak. Dawno nie widziałem różowego koloru. Może są gebechy. Może to jest kupa jego. Nie, niemożliwe. To jest za bardzo ukrwione jakoś. Może to są płuca ryby, żeby mogła oddychać nad wodą. Dobre, ale nie tak dobre jak oka. I to? Co to jest?
Ciekawe. Bo tyle much tu jest, że to jest szok. Ale dobre. A to smakowało jak kupa. Może jem wątrobę? Dobra, czemu ja traktuję rybę, jakby to była człowiekiem? Zupa kokosowa, w ogóle kokos. Byłem w Singapurze, mnie ugościła Mamiko z Darnim. Pozdrawiam serdecznie Mamiko i Darniego. Ja przynajmniej się dosyć mocno napiłem tam i byłem pijany. Na kaca słyszałem, że jest dobra woda z kokosa. Wypiłem tych wód z kokosa mniej więcej 4 albo 5 półlitrowych. I po prostu mnie taka sraka złapała, że to szok. Dlatego też uważajcie z wodą z kokosa, żeby nie za dużo. Często się w restauracjach dostaje wodę z cytryną, żeby sobie umyć tłuste ręce, jak na przykład jedliśmy jakieś, nie wiem, żeberka czy właśnie rybę. To jest woda z cytryną i nie pamiętam gdzie to było, ale jak dzisiaj pamiętam tą sytuację, jak już się zabierałem, żeby wypić to, wodę, w której pływała właśnie cytrynka. Zupa pycha, przy pani. Nie, skarbie. O! Pomyślałem, że to jest przystawka i pamiętam, że właśnie ten gość, u którego byłem, mnie szybciutko odwiódł od tego pomysłu i wyszedł na gapę. Dziwny zbieg okoliczności sprawił, że Samoanka, którą poznałem w restauracji, zadzwoniła, jak się okazało, do Polki, która mieszka od ponad 20 lat w Samoa. Teraz jadę odebrać kolegę z lotniska, bierzemy furę i będziemy zwiedzali całą wyspę, ale może jak ma pani chęć, to może byśmy pani zaprosili na jakąś kolację z moim kolegą i może by nam pani mogła też poopowiadać troszeczkę więcej o Samoa i tak dalej. Oczywiście nie nalegam, ale rzadko się tak spotyka Polaka w aż tak bardzo odległych miejscach, prawda? Super, bardzo się cieszę i od razu przystaję na propozycję, jak najbardziej. Także mamy sytuację taką, że mamy tutaj psa, którego trzeba wyściskać za jaja. Za jaja. Trudno, możecie mnie nazywać zoofilem, lubię klepać psy po dupie. Tam jest kolejny pies. Mamy koleżankę z Polski, może się uda nam spotkać, panią Annę, która mieszka ponad 20 lat już na Samoa, także wpadniemy do niej. Mam nadzieję, że się uda mi przekonać Piotrka, jak nie, to ja tam sam idę i w piździe mam Piotrka. Wszyscy mili, ja też tutaj mieszkam. Z panią Anną zamieszkam. Chyba że na przykład pani Anna to jest morderczyni Polaków, nie? Na przykład na tej wyspie. I prowadzą taką mafię. Proszę państwa, mam tutaj już nowych ziomali na pacę. Machali mi. Mega sympatyczni. Ten odcinek się kończy, kiedy spotkamy Gbura. O, siema! Cześć! Żółwior. Gdzie ty byłeś? Jedziemy, proszę państwa. Mamy tutaj piękny hotel załatwiony przez Piotra. Pokosztujemy luksusów po wczorajszym, można by było powiedzieć, skromnym zameldowaniu. I'm good. How are you? Good. How is life in Samoa these days? Pretty nice and warm. And a beautiful place here. This one? Yeah. Thank you so much. Thank you very Have a much. beautiful day. Wow, ale fajnie. Dobra. Proszę tutaj twoje, z racji tego, że tutaj jestem powiedzmy gościem, to wezmę to gorsze łóżko. Piotr sobie myje koszulki z racji takiej, że ma jedynie 2 sztuki na 2 miesiące, ale tak typowo podróżniczo. Tutaj się przygotowujemy i będziemy zaraz lecieli. Zrobimy sobie taki szybki round trip po wschodniej części wyspy. I odwiedzimy parę przepięknych miejscówek. Ten pies jest moim ziomalem i nas kocha. Oj, boi się. To znaczy, że ktoś go tutaj bił. Wow, ale cukierki. Jak u babci, dziadka. Takie bongo nas nie interesuje, żadne bongo nas nie interesuje. I wyruszamy. A nasz? Pierwszy przystanek to będzie wodospad, który będziemy mieli już niebawem, a w tle piękna dżungla, w której mieszka Mowgli. Dobrze, proszę państwa, jesteśmy z pieskiem, jesteśmy pod wodospadami Fuipisia. Ponoć 3 minuty są do wodospadu, zobaczymy co ten wodospad skrywa. Dużo jest na pewno takich właśnie pięknych, naturalnych tutaj. Dobra, koniec, idziemy na wodospady. Thank you very much. Thank you very much. Hello! Mariusz Pudzianowski stary chyba tutaj jest, co? No. Pozy kulturystyczne. Łapy, to jest to są silni. Very strong, a? Ale od małego widać, że brzucha hoduje. Ale widzisz, to nie jest taki brzuch, paździoch grubaska, tylko to jest taki Silny brzuch. silny brzuch. Pojedynek
tych content kreatorów. Ale dobrze to robi, stary. Skubany ma stabilne ręce, nie? Helikopter? Będziemy latać A helikopterem. sprawdzę ci już mięśnie? Nie, jeszcze. Aha. Happy good day! Happy birthday! Yes, yes, we speak a little bit English. Yes, my friend, yes? Brother? Yes. Helikopter? Dobra. Nie, fajnie. Jeszcze chwilę. Nie, czekaj. Nie. Dawaj, trzymaj. O tak. Do góry. No worry, good. Podnieś se. Okay, no worries, good. Okej. Don't worry. Good job. Thank you. Very good job. Zaczęli mi się bić o tą kamerę, a jakby nie chcę, żeby tam, nie wiem, w ferworze walki chłopaki coś mi z tym zniszczyli, bo później, no nie wiem, co byśmy zrobili, no nie powiedziałbym, żeby mi odkupywali kamerę, nie? A teraz odwiedzimy niezwykłą, naturalną studnię. Brother, thank you very much. This is 20 each and 10 we don't have 10, so 10 is for you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Dobrze, udało nam się, proszę Państwa, tutaj wejść dzięki życzliwości. Trochę musieliśmy tutaj pomęczyć ich, nie? Ale się udało. Ale Kuba pracuje dla National Geographic od dzisiaj, jak się okazuje. Ała. Zdarzyło mi się tutaj troszeczkę oszukać, żeby nas puścili. Znaczy nie, no to też, bez tego też by przeszło, nie? Very beautiful. Ty, no ja tam zaraz walę skoka na bombę, łamiemy kręgosłupy i później będą mieli przerąbane. Tosuła to głęboka na 30 metrów jaskinia wypełniona krystalicznie czystą turkusową wodą. Nazwa Tosuła w języku samoańskim oznacza wielką dziurę. Jaskinia powstała w wyniku zapadnięcia się lawowych tuneli i jest połączona z oceanem podziemnymi kanałami. Tu jest jakiś też resort ewidentnie, tutaj właściciel tego miejsca postawił jakieś domki. Fajnie to wygląda, gościu ma na działce coś takiego, wyobraź sobie, nie? Piotrze, ja myślę, że my musimy lecieć, bo ja nie odpuszczę, stary, poskakania sobie tam, do wody. Skaczmy tam. Poskaczmy stary, i gościu mi pokazał, tam się idzie, tam gdzie jest tam gdzie jest ścieżka do Leszka, dokładnie. I tam będziemy skakać. Wow! I don't know if I recorded it. Dobrze, proszę Państwa, zamiana. Co ciekawe, tutaj informacja od Piotra. Chce się pochwalić czymś? Słuchajcie, moi drodzy, jest to 100. kraj, w którym prowadzę auto. Prowadzę sobie wszelkiego rodzaju rankingi. Prowadzę takich też, w ilu krajach biegałem, w ilu stolicach byłem, ale między innymi również w ilu krajach prowadziłem samochód albo jakiś pojazd i jest to 100. kraj, więc świętujemy dzisiaj. Jedziemy na najpiękniejszą plażę podobno na wyspie. Mamy za chwilę zachód słońca. Zrobiliśmy w ogóle skoka, proszę Państwa, doca trzeba kultywować. Dla mnie to jest zawsze taki moment, w którym się staram niemiłosiernie, ale po wydarzeniu zawsze jest uśmiech na twarzy. Także co, jedziemy i chillujemy, bo nic innego się na tej wyspie nie da robić niż chillować. Proszę Państwa, dojechaliśmy na chyba najpiękniejszą plażę tutaj, chociaż nie widzimy plaży. Możliwe, że też w zależności od tego, jaki to jest dzień tygodnia, ja rozpalony, jak pochodnia, to może ta plaża jest trochę dalsza, ale to i tak jest przepiękne, zaraz wam pokażę. You watch football or only rugby? Volleyball. You watch volleyball? You like volleyball? Just watch. Poland very close. Did you watch the Olympics volleyball? Poland versus France, huh? Finally. I was there in France watching this, but we got smashed, unfortunately. I think Samoan people, they have very nice tattoos, and also this one, yes, local tattoo. Just the. It's amazing, I love it. It's beautiful.
Thank you. Tatuaż w Samoa, zwany tatau, to głęboko zakorzeniona tradycja kulturowa, która symbolizuje status, szacunek i tożsamość, z różnymi wzorami dla mężczyzn i kobiet. Proces tatuowania jest bolesny i długotrwały, wykonywany tradycyjnymi narzędziami przez szanowanych artystów zwanych tafuga. Niedokończenie tatuażu jest uważane za powód do wstydu. Chłopaki idą po skończonym dniu sobie popływać, pochillować bombę. Wszyscy są uśmiechnięci. Słuchajcie, kocham taki kraj, gdzie można właśnie uśmiechem załatwić bardzo dużo, nie? Po prostu trochę cię to zmusza do tego, żebyś był radosny, ale później bardzo szybko dostajesz z tego nagrodę, ludzie są dla ciebie mili. Pięknie tu A jest. to koniec podróżowania na dzisiaj. Kierujemy się na kolację z Polką, która mieszka 20 lat w Samoa. Mi się wydaje, że w ogóle takie miejscówki to one są raczej bezpieczne, nie? Takie państwa tutaj, tak researchowałem, to raczej chill. Plus jeszcze jesteśmy tutaj pod tym. Przecież się boję zostawiać stary sprzęt. Lawą. Jesteśmy pod lawą. Flor jest lawa. Byliśmy na kolacji z panią Anią. Pani Ania się okazała być Polką mieszkającą w Samoa 20 lat. Robi różne dokumenty na różne mądre tematy i nam poopowiadała parę ciekawych rzeczy. I możliwe, że nam jutro trochę więcej poopowiada, ale tak naprawdę to było bardzo chillowo i nic ciekawego. Zjedliśmy za to dobre żarcie. Oki i poki były dobre. Złożył zeznanie policjantowi, że mu grozimy. No to co, bro, zostawiasz paszporcik, co? No dawaj, czekaj, się boisz. Płać, a nie nagrywaj.